Zostało mi jeszcze tyle do skoszenia, te 2 paski. No tu jeszcze jest trochę roboty, no ale pogoda dobrze. Jest, wiaterek jest. Idziemy! Ja! Hala! Romuald Rubinowicz. Drodzy internauci, zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Dobra, i musimy iść do domu, bo muszę wziąć ciągnik z przyczepą. Bo jest cały ten, wie pan, w tym problem, że Daniel jest w robocie. No i nie może mi podjechać, muszę sam podjechać. Jedno muszę, ale wie pan, aby pogoda była, to się do wieczora skosi. Spokojnie, jak to się mówi. Trawa ładna w tym zbożu urosła, to trawa wsiana jest. Najgorzej to na tym dole, bo tu jest dużo wilgoci. To tu urosła taka kończyna, że po prostu no, trzeba było mocno na zwalniaczu jeszcze nawet przystanąć, bo widać tej kończyny, to jest masa. Jak jest trawa wsiana, jedzie się na zwalniaczu, to na hektarze wychodzi około 2 godzin, no ale tu się nie pośpieszy. O, tu się człowiek nie pośpieszy, bo jakby, wie pan, dołożył, jak to się mówi, na przyspieszaczu, pojechał szybciej, to się zapchnął mocarnie, no bo maszyna, widzi pan, jaka masa jest tego, prawda, tej trawy ze słomą. Maszyna nie da rady przerobić, po prostu zawinie się mocarnia, no i się wtedy narobi przestoju. Także lepiej wolniej na zwalniaczu, ale aby pogoda była, jak to się mówi, to się spokojnie skosi do wieczora. Parę godzin zjedzie, no już objechałem raz, 2, 4 raz objeżdżam dookoła. Idziemy na drogę. Tu pod Pastucha. Tu nawet jest prąd wyłączony na tej linii, tak. Na tej linii nie ma prądu, krowy i tak idą. Na tamtej linii jest prąd, po drugiej stronie. I na polu, gdzie się pasą. Tam ściernisko jest za płotem. I tam albo jeszcze jesienią, albo na wiosnę obowiązkowo trawę wsieje. No bo trzeba paśniki przesiewać, bo trawy dziczeją, tym bardziej, że jak przychodzą takie suche lata jak teraz, to wiadomo, że nie pada. Nieraz ze 2 miesiące, no to niestety. Chwast się utrzyma, a szlachetna trawa ginie. Ale zobaczy pan, nawet sporo padało ostatnio, ziemia znowuż sucha. Bo ta ziemia jest tak sucha, że ona to wszystko chłonie. Jak to się mówi, w moment chłonie. To się człowiek nawet nie obejrzy. Niby padało, kałuże stały, ale mówię, moment, nie ma. Musimy przejść od środka, muszę tam od środka drzwi otworzyć. Bo inaczej tam nie otworzę z zewnątrz. No muszę przyczepę zapiąć, podjechać ciągnikiem, zapiąć przyczepę, na którą wysypię zboże. Patrzę, że muszę sobie zaczep podstawić, żeby ją wziąć. Tak mniej więcej.
więcej coś tam jeszcze jest. Dobra, już tak to się może jakoś tam da radę, w razie coś tam. Dobra, Roki, chodź. 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 Tu na tej przyczepce podłogę robić. Mam stal, bo trzeba górną ramę zrobić, skątownik tam, nawet celowniki mam, bo do wymiany ten pod główną ramą, które leżą na dolnej. No, mam materiał, mam deski, ale nie mam czasu po prostu. Materiał leży kupiony, są ładne deski, jest stal i mogę to sam zrobić, ale po prostu no, nie mam czasu. A muszę do jesieni to zrobić, dlatego że będzie potrzebna do kopania ziemniaków. Tylko zobaczę, czy tu jest stan oleju, bo tu syn ostatnio jeździł. Stan oleju jest. Dobra, jak stan oleju jest, to wiadomo, płyn jest, tam nie ma sprawy. Powinna była się za cholera, trafiła pod spód. Oj, no nic. Trzeba wyżej podnieść. No nic, odjadę, nic się nie stało. A to tak wyszło. Muszę zrobić łańcuch, ale w ogóle bord trzeba robić. To się tak, wszystko jest po partyzancku. Dobra.
kamienia jeszcze nie złapałem. To jest chwytacz kamieni. Tu się kamień ma tu zatrzymać. Dobra, jest w porządku. Zostało mi jeszcze tyle do skoszenia, te 2 paski, no tu jeszcze jest trochę roboty, no ale pogoda dobrze, jest, wiaterek jest, wiadomo, to się ciężko kosi, bo jest bardzo dużo trawy, tam na dole, gdzie jest gęsiej, to trzeba się zatrzymać, bo żeby nie zapchać mocarni po prostu, no ale kosi się dobrze, no cóż. Zboże jest, można powiedzieć, takie sobie, tam można powiedzieć nawet, że bardzo średnie, może nawet słabe. Tak jak widać, gdzie jest więcej wilgoci, na przykład tutaj. No tu zboże jest możliwe, ale gdzieś to takie ciężkiej ziemi, gdzie na wiosnę było bardzo sucho, no to niestety za mało deszczu, no ale ogólnie to tam można powiedzieć jest średnie. Ważne, że trawa tu urosła. Ta słoma to będzie dobra pasza, bo jest dużo w niej trawy, to bydło będzie chętnie jadło. Tylko chodzi o to, żeby zebrać, to żeby to wysuszyć i zebrać, to naprawdę to jest dobra pasza, bo taka młoda trawa, tu i koniczyny jest, to chętnie jest zjadane przez bydło. No cóż, ja ze swego dzieciństwa pamiętam takie czasy, kiedy jako kilkunastoletni chłopiec to boso biegłem, żeby zobaczyć, jak sopowiązałka kosi. Za miedzą było pegerowskie pole. No i chciałem zobaczyć, bardzo mnie interesowało to, jak ta sopowiązałka kosi. Ciągnik ciągnął sopowiązałkę. Kierowca, traktorzysta prowadził ciągnik, a pomocnik siedział na sopowiązałce, bo musiał tam tymi dźwigniami sterować, podnieść motowidło, opuścić. Ale mi się to bardzo podobało, że maszyna kosi i w pewnym momencie takie widełki wyrzucały związany snopek na bok. A później szedł pluton wojska, bo na każde żniwo przyjeżdżał do Państwowego Gospodarstwa Rolnego, tak zwanego PGR-u, przyjeżdżał pluton wojska na czas żniw. No i to wojsko szło i te snopki stawiało w tak zwane stygi. One musiały dosnąć, a później jechały ciągniki z przyczepami. Jeden żołnierz układał, a ze 2 podawało, no, traktorzysta prowadził ciągnik. I tak było co roku. No, czasy się zmieniły, weszły kombajny. Sopowiązałek na polach nie widać. Jeden człowiek skosi. No, cóż, wielki postęp poszedł za czasów mojego życia po prostu. Tyle mogę powiedzieć. No wiadomo, lżej się pracuje, bo nie trzeba tego stawiać. Zboże jest suche, wysypie się na przyczepę, zawiezie się do stodoły, a słoma taka no musi poleżeć parę dobrych dni na pogodzie. Dobrze, że jest wiatr, po prostu wiatr suszy. Taki wiatr to bardzo suszy. Tylko jutro pójdę i na zawrotach, gdzie kombajn zadeptał, a tak jak tu, to trzeba podnieść widłami. Trzeba widłami podnieść, bo gdzie jest zadeptane przez kombajn, wiadomo, to nie będzie schło. Trzeba to podnieść, oderwać od ziemi. No tyle. Rano to rozrzucałem, fajnie przeschło. Parę godzin tu wojowałem z tym. Dużo trawy jest w tym zbożu, bo jest była trawa wsiana, młoda trawa, nowa. Maszyna, proszę pana, będzie wydzierać zielone.
będzie wydzierać zieloną trawę ze ścierniska. Także jeżeli będzie pogoda na ściernisku, natomiast to leży w powietrzu, bo jest na ściernisku, prawda? I to szybciej schnie. Do tego w tym jest sucha słoma, bo ziarno było bardzo suche. Gdzie jest słoma po zbożu, to słoma jest sucha i ona daje to, że po prostu jakbym użył tu przetrząsacza, to przetrząsacz nawyrywa mi zielonego, co jest niepotrzebne. Tak prędzej uschnie. A to jest doskonała pasza, bo w tym jest, tu jest na przykład na dole to jest więcej trawy jak zboża. Tamtych pokosów na prostych nie muszę przewracać, one dosną. Ja coś wytłumaczę, o tu idziemy, pokażę. Na polu są 4 poprzeczniaki, bo rzędy kosiło się tak. Ale tu są 4 poprzeczniaki zrobione, żeby było lepiej zawracać kombajnem. I te wszystkie poprzeczniaki były zadeptane. I to wszystko te poprzeczniaki i tam później pójdziemy, jest taki dołek, gdzie jest bardzo żyzna ziemia i czarnoziem. Tam trawa była dosłownie do pasa. I tam jak kosiłem, to musiałem pojechać parę metrów do przodu i zatrzymać się. Bo mocarnia by mi się zapchała. Kombajn mi tej masy nie dał rady przerobić. Po prostu zapchałbym mocarnię i miałbym przestój. Więc jechałem, zatrzymywałem się, żeby maszyna zdążyła to przerobić, no i zostawiała za sobą maszyna kupy tego. A rano poszłem, no i wojowałem tam na tym dołku kawał czasu, żeby te wszystkie kupy przetrząść, tą zieloną masę, żeby to się nie parzyło. No tak jak tu, ładnie uschło, prawda? I te poprzeczniaki zrobiłem i na górze, bo to było mocno zadeptane. I to chcę pokazać internautom. No na wsi niestety maszyny, ale trzeba i widełkami pomachać. Bo bym wyrwał kupę zielonego. To jest niepotrzebne. Tu pierwszy rząd to w ogóle wysoko skosiłem, bo tu jest pochyło. To jakbym puścił niżej, to tam bym zarył. Tam bym zarył dziobem kombajnu. Więc tu skosiłem wyżej te pierwsze rzędy. No i tak to wygląda. O. Poprzeczniaki były mocno zadeptane. Ja jakbym się uparł, to w ciągu dnia te pole bym widłami przewrócił. To jeszcze na tyle siły bym miał, że to bym przerzucił. Ja bym szedł jak maszyna. Ciach, 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 ciach. Już lekkie jest, przeschło ładnie. Jednak dzień takiej pogody. No, ja powiem panu, jak jest nasiano skoszone i kosi się kosiarką nisko, to się jedzie maszyną, przewraca. Ale tu mówię, tu jest sprawa ścierniska i tego zielonego, że no nie chce się tego wydzierać, bo kombajnem nie skoszy tak nisko jak kosiarko. Do tego powiem tak, jeszcze będę zbierał drobny kamień, bo na wiosnę nie miałem czasu drobnego kamienia zebrać. Zaczęliśmy zbierać, no i niestety trochę zebrałem, zostawiłem, jest drobny kamień w ściernisku, ale to się zbierze. Jak się zbierze tą trawę z sianem, się sprasuje, to się pójdzie i się kamuszek zbierze. Sprasuję i zabiorę zwieziemy na strych nad Oboro, to jest pasza. To krowy będą to jadły, bo to jest młoda, pachnąca trawa. Zresztą krowa też je słomę, krowa potrzebuje włóknika. Także zebrać to, aby tylko suche było, to jest sprasować, jest świetna pasza. Słoma ma włóknik, natomiast trawa ma białko. Taka młoda, zielona trawa ma dużo białka. I krowa potrzebuje, żeby uzupełnić sobie włóknik, to potrzebuje słomy też zjeść. Nawet krowy nieraz jak dostają najlepsze siano, a się pościeli im słomę, to one tą jarą słomę po prostu zjadają, bo potrzebuje włóknika w żołądku. No tak, to są takie takie drobne wiadomości, które każdy rolnik wie. Powinien wiedzieć. Produkuje krowa mleko. Jak się ocieli, w naturze jest tak, że żeby cielaka wychować, to krowa, matka musi mieć mleko, a człowiek jak ją udomowi, to człowiek ją doi. Sam się napije mleka, czy zrobi śmietanę, zbierze, zrobi masło. A cielaki wypiją mleko zebrane. Bo cielak nie potrzebuje tłuszczu, tylko białka. Jak się zbiera śmietanę, to w śmietanie przede wszystkim jest dużo tłuszczu.
Z tego można zrobić masło. A cielak to zebrane mleko wypije, tylko trzeba mu je podgrzać. Tu jest rów. Tu kombajn siedział, tam. Zeszłego roku tam na tym zakręcie. Wjechałem kombajnem, tam skarpa jest mocno zryta przez bobry. Szuwar, trzcina jest, po prostu trzcina. To skosić to. Kiedyś kosiłem, jeszcze parę lat temu ręcznokoso kosiłem, to jest trzeba powojować. Awaria, nie było awarii. Awaria była taka, że zerwałem śrubę na podnośniku łanu, no to była awaria. Wymieniłem śrubę, ta awaria trwała 10 minut. To tam żadna awaria. Miałem śrubę tam na kombajnie i klucze w skrzynce narzędziowej. Wyłączyłem header, chwila tam roboty, mówię tam 5 czy 10 minut. Wymieniłem śrubę i dalej pojechałem. Najwięcej jest takich przygód, jak jest rok mokry i kombajny w polach grzęzną. Bo to ciężka maszyna, no i wtedy no są problemy, bo się kosi i raptem kombajn siada i no trzeba użyć ciężkiego ciągnika, żeby go wyrwać. Na polu ryje się kolejny. Znam takie wypadki, że po prostu ciężki kombajn ugrzązł i ciągniki rozerwały go na pół. Słyszałem o takim wypadku, że kombajn, ciężki kombajn, bo oni wiadomo, oni mają kombajny duże, które mają headery po 6-7 metrów i właśnie taki ciężki kombajn ugrzązł w polu i żeby go wyciągnąć, to go rozerwali po prostu na pół. Zboża sypią cienko, ale przeżyjemy. Proszę pana, jak jest mokry rok i nie daje zboża zebrać, to co z tego, że ono wyrośnie ładne, dorodne. Jak później jest po prostu mokro, ziarno jest mokre, ciężko zebrać. Pamiętam takie lata, gdzie lało i kombajny grzązały. To się wtedy są żniwa cienkie. O, gdzie słabsza ziemia, pokos cienki jest, prawda? Cienki pokosik, więcej trawy jak zboża. Niestety było za sucho. Tam pokażę tu taką ciekawą rzecz. Przyjdziemy tutaj. Gdzie ziemia mocniejsza, to i grubszy pokos był. O, od razu zielone. Idziemy tu, idziemy. Tu było grubo, widocznie kombajn się przytrzymał. O, tutaj jaka tu trawa jest gęsta, bo tu jest czarnoziem, na tej dolince jest czarnoziem, bardzo żyzna ziemia i tu to urosło. Zboże było ładne, ale i ta trawa też była równa ze zbożem. I tu był bardzo gruby pokos. Ponastawiałem, jak to się mówi, kopców, bo musiałem się kombajnem przytrzymywać, żeby nie zapaść mocarni. Ale dziś rano poszłem, powiem, jak rosa spadła, to wszystko po prostu, tak jak widać na tych rzędach, ładnie roztrząsłem. No i widać, tu trawa jest bardzo bujna. Niczego się w naturze nie oszuka. Tu była siana mieszanka, tam było żyto, za domem mieszanka, tam przy tej działce, tam od strony starego torowiska. No i tam w polach była mieszanka, a tu jest mieszanka, była wsiana, mieszanka zbożowa, jęczmień z owcem, no i trawa wsiana była. Także zbierze się to słomę z trawą, tak jak mówiłem, sprasujemy, a na przyszłe lato będzie ładna trawa do koszenia. Młoda trawa po prostu jest wydajna, daje duży plon, nie ma w niej chwastów. Także paśniki to trzeba przesiewać. Teraz dosłownie co parę lat, dlatego że lata przychodzą bardzo suche i trawy szlachetne giną. No taka jest aura, klimat się zmienia po prostu. O, tu widać. Tu rosło szalenie dobrze i zboże było grube, ale po prostu wilgoć. Tu jest wilgoć, bo tu jest dołek. I tu jest czarnoziem. Tu jest ziemia dosłownie tak czarna jak na żuławach na tym dołku. Mam pół hektara słomy tam za ogródkiem. To zostało dla mnie. Sprasować, zabrać, no i brać się do innej roboty. Maszynę do masła zrobić. Są pewne rzeczy, są, jak to się mówi, przygotowane, podrobione, trzeba dalej robotę ciągnąć. A w rolnictwie, no to ścierniska tam, tu nie, tu zostaje, ale tam, gdzie jest zebrane słoma, to tam trzeba stalerzować, no i chyba poprzon posiać. Gorczycę, żyto.
To się robi taką mieszankę. Gorczyca, żyto i chyba facelia. Może być rzepak, też trochę rzepaku dane. I to zostaje po prostu. Później na wiosnę to się zaoruje. Tą zieloną masę można stalerzować na wiosnę. Jeżeli wczesną wiosnę da się zaorać, to można bezpośrednio zaorać. No i to jest dobry po prostu nawóz w ziemi. Tu też była gorczyca na zimę i to była bardzo ładna. I gdyby był rok normalnie taki więcej było wilgoci, to tu zboże urosłoby jak las, ale niestety za mało wilgoci. Drodzy internauci, serdecznie pozdrawiam Szymona Zająca, Jakuba Golana, Dariusza Zembalę, Jacka Wolfa, Maćka Obucha, Kacpra Rogoza, Michała Zajączkowskiego oraz Andrzeja Mazepusa i dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków.